Witajcie w kolejnym odcinku podcastu historycznego. Dziś przeniesiemy się do roku 1017, gdy niewielki, lecz strategicznie położony gród Niemcza stał się areną jednego z najważniejszych oblężeń w średniowiecznej Polsce. Dlaczego cesarz Henryk II ruszył na Bolesława Chrobrego? Jakie były kulisy tej wojny? I dlaczego obrona Niemczy przeszła do legendy? Zacznijmy od tła wydarzeń. Pod koniec X wieku Europa była areną ścierania się wielkich ambicji. Młody cesarz Otton III marzył o odtworzeniu potężnego chrześcijańskiego imperium, Renovatio Imperii Romanorum. W jego wizji miały istnieć 4 filary chrześcijańskiej Europy: Galia, czyli Frankowie, Germania, Sasowie, Italia i Sklawinia, ziemie Słowian, które miały odegrać kluczową rolę w tych planach. W tej koncepcji Bolesław Chrobry, władca państwa Polan, miał stać się władcą Sklawinii i jednego z najważniejszych sojuszników cesarza. W 1000 roku Otton III odbył słynną pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie polityczne. Podczas zjazdu gnieźnieńskiego Otton III uznał niezależność państwa Bolesława Chrobrego. Podarował mu kopię włóczni świętego Maurycego, symbol władzy cesarskiej, symbolicznie nałożył koronę na głowę Bolesława. Utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie, co oznaczało kościelną niezależność państwa Bolesława Chrobrego od Niemiec. Według niektórych źródeł cesarz mógł nawet planować koronację Bolesława na króla Polski. Jednak ta wizja nie przetrwała długo. W 1002 roku Otton III zmarł nagle w wieku 22 lat. Jego następca Henryk II miał zupełnie inną koncepcję rządów. Nie interesowała go wizja uniwersalnego imperium, zamiast tego dążył do wzmocnienia wpływów Niemiec i podporządkowania Słowian. Po śmierci Ottona III Chrobry chciał zabezpieczyć swoją pozycję na arenie międzynarodowej. W 1002 roku udał się do Merzburga, gdzie odbywał się zjazd niemieckich możnych. Tam jednak padł ofiarą zamachu. Został zaatakowany przez niemieckich rycerzy, prawdopodobnie na polecenie Henryka II. Ledwo uszedł z życiem. To wydarzenie przekreśliło szanse na pokojowe relacje między władcami. Niedługo potem Bolesław Chrobry wykorzystał chaos po śmierci Ottona i zajął Łużyce, Milsko i Miśnię. Był to jasny sygnał dla Henryka II. Wojna była nieunikniona. Wojna Bolesława Chrobrego z Henrykiem II miała kilka ważnych etapów, w których następowały ofensywy, oblężenia i okresy względnego spokoju. Konflikt ten rozegrał się głównie na terenach Łużyc, Milska, Miśni, Czech i w dorzeczu Odry. Choć warto wspomnieć, że Henryk w jednej z eskapad dotarł aż pod Poznań. Przejdźmy teraz do ostatniego etapu wojny. W 1017 roku Henryk II zebrał armię liczącą około 12 000 żołnierzy, wspieraną przez oddziały czeskie i plemiona Wieletów. Wojska cesarskie przekroczyły rzeki w rejonie Krosna Odrzańskiego, pustosząc wszystko na swojej drodze. 9 sierpnia dotarły pod Głogów, gdzie po drugiej stronie Odry czekał już Bolesław Chrobry ze swoją armią. Henryk II po dokonaniu rozpoznania i naradzeniu się ze swoimi rycerzami zrezygnował jednak z ataku na dobrze ufortyfikowany gród. Zamiast tego obrał nowy cel – Niemczę. Strategicznie położony gród na wzniesieniu, górujący nad bursztynowym szlakiem i kontrolujący skrzyżowanie szlaków handlowych z Wrocławia do Kłodzka oraz Opola do Strzegomia. Zdobycie tak ważnej warowni było wyzwaniem godnym cesarza. Niemcza była wrotami do Śląska. Zdobycie tego ważnego grodu mogłoby dać zwycięstwo cesarzowi w całej kampanii.
Wojska ruszyły więc w marsz, a około 15 sierpnia pod Niemczą stanęło 12 000 zbrojnych Henryka, otaczając Grucz szczelnym pierścieniem o długości 2 km. Chrobry, widząc zagrożenie, wysłał na pomoc oblężonym 2 uzbrojone oddziały, które pod osłoną nocy przebiły się przez linię wroga. Ich pojawienie się podniosło morale obrońców. Obrońcy pod wodzą Comesa Włosta byli dobrze przygotowani do długotrwałej obrony. Gród był solidnie ufortyfikowany, a jego załoga dysponowała odpowiednimi zapasami żywności i wody. Początkowo szturmy nie przynosiły skutku, dlatego cesarz nakazał budowę machin oblężniczych i wież szturmowych. Tak opisał je niemiecki kronikarz Dietmara z Merzburga. Cesarz nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze. Wnet atoli ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan Wieletów wznieśli krzyż, w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło się im coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Gdy na początku września rozpoczął się generalny atak, w ruch poszły katapulty, łuki, strzały, rozgrzana słoma, wrząca woda oraz płonące wiązki słomy oblane grzywicą. Obrońcy jednak nie ustąpili, odpierając wszystkie natarcia. W drugiej połowie września, widząc wysokie straty i nieskuteczność kolejnych szturmów, Henryk II podjął decyzję o odwrocie w stronę Kłodzka. Niemcza pozostała niezdobyta. W trakcie oblężenia Bolesław Chrobry prowadził działania dywersyjne, atakując Czechy. Terytoria sprzymierzeńcy cesarza, co zmusiło część wojsk oblegających do wycofania się. Skuteczna obrona Niemczy była punktem zwrotnym w wojnie polsko-niemieckiej. Udaremniła plan cesarza dotyczący podporządkowania Polski i zmusiła go do odwrotu. W 1018 roku zawarto pokój w Budziszynie, na mocy którego Polska utrzymała kontrolę nad Łużycami i Milskiem, co stanowiło ogromny sukces dyplomatyczny Bolesława Chrobrego. Obrona Niemczy stała się symbolem polskiego oporu i determinacji. Współcześnie w Niemczy organizowane są uroczystości upamiętniające to wydarzenie, a Gród jest ważnym punktem na mapie turystycznej Dolnego Śląska. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do śledzenia kolejnych podcastów, w których będziemy odkrywać fascynujące wydarzenia z historii Polski i świata. Do usłyszenia.